czekam, a nic nie pamiętam. Braliśmy busa z Shinjuku i... Bus był dość słaby, trochę mało miejsca na nogi, strasznie mnie kolana bolały jakoś, ale ogólnie był spoko. A dla mnie był okej. I ja w miarę się wyspałam, nadal jestem zmęczona, obviously, ale spałam jak zabita. No i byliśmy tutaj, weszliśmy, zapłaciliśmy za wejście do ogrodu. Bardzo się cieszyliśmy, że zdecydowaliśmy się pójść, bo był to piękny ogród. Staw, były karpie, Alex karmił karpie. O, jest tutaj, ale gigant. Gdzie? O Jezu. No naprawdę było po prostu bardzo, bardzo klimatycznie i po 2 dniach w Tokio bardzo przyjemnie nam się tam spacerowało. Jesteśmy sobie w Starbucksie na kawie i ogólnie tu jest problem z kawą. Zostałam ostrzyżona wcześniej. No do tej pory chyba nie piliśmy jeszcze dobrej kawy. W sensie woda o posmaku kawy, nie wiem nawet jak to powiedzieć. No po prostu są bardzo słabe. No tutaj jest po prostu mleko z taką kapką kawy. A ja mam mleko z karmelem i kapką kawy. Pojechaliśmy autobusem i bardzo nam się podobały, w sumie mi się podobał bardzo autobus. Drzwi są takie śmieszne, pancerne i wchodzi się środkiem, wychodzi się przodem, więc na odwrót niż u nas. Płaci się wychodząc, a nie wchodząc, więc na odwrót jak u nas. Się cały czas zastanawiałam, co się stanie, jak się okaże, że ktoś pojedzie i nie będzie miał pieniędzy. Czy to nie jest tutaj problem, bo ludzie są tacy honorowi? Tutaj czekamy na 204 i właśnie był dźwięk, się to pojawiło, że za 2 minuty, czyli oczywiście równo o czasie, chyba żeby właśnie ustawić się w kolejkę, bo tutaj jest miejsce na kolejkę. Alex przyciął komara, potem był bardzo rozmemłany. Zrobiła się straszna ulewa i nie mamy żadnej parasolki ani nic i butów też nie mamy jakoś super przystosowanych do tego. Więc troszkę zmokliśmy, więc postanowiliśmy przeczekać tę najgorszą ulewę. I Alex też poszedł spać. Tam były takie ławki przy toaletach i Alex też spał tam. Wypowiedz się. Żyję. Odżył. Alex znalazł naprzeciwko z tymi takimi japońskimi omletami i mamy problem z kupą, więc ja sobie wzięłam warzywny, bo jakoś tak mało po prostu warzywek w diecie ostatnio, tylko ten ryż i zielska i krewetki. I był spoko. Alex sobie wziął z takim sosem grzybowym, tak? No więc tak, wczoraj przyszliśmy do hotelu, mieliśmy mały problem z zakwaterowaniem, bo wszystko tutaj jest zautomatyzowane. Chciał nam wydrukować tak jakby naszego kodu do pokoju na tablecie. Tutaj jest zresztą recepcja. I tutaj na tym oto tablecie było, że drukarka nie działa i skontaktuj się ze staffem hotelu. No bardzo ładnie. Bardzo mi podoba się nasz pokój. W zasadzie pokój to jest taki studio flat. No pokój w porównaniu z tym, co wcześniej mieliśmy, jest zajebisty. Wcześniej mieliśmy trochę, wiecie, nie? No i wczoraj padliśmy jak muchy, przyszliśmy do hotelu po 16, bo chcieliśmy kupić sobie coś na kolację w 7-Eleven. Kupiłam sobie taki oto ramen. Musiałam tam go sobie podgrzać w mikrofali, bo śmiesznie było, ten broth płynny był tam pod spodem. Nic szczególnego. Ja klasycznie sobie wziąłem onigiri i onigiri jest życie teraz. Myśleliśmy, że może sobie gdzieś pójdziemy. No minęło tam, nie wiem, z godzina i stwierdziliśmy, że no chyba nie pójdziemy. Co oczywiście też jest okej. I jak widać jesteśmy dzisiaj troszkę już świeżsi, wyspani, chociaż mnie nogi dalej bolą. I no, mieliśmy sobie iść na kawę, ale Tuesdays and Wednesdays zamknięte. Więc musimy znaleźć coś innego. Na bardzo fajnej kawie. W końcu jakaś mocna kawa. Pan z takiego filtra tu nalewał Aleksowi.
No i byliśmy sobie na tym markecie. Aleks kupił sobie kotleta na patyku. Trochę disappointing, bo był to po prostu zwykły kotlet z kurczaka. Kupiłam sobie za 200 jenów piklowanego ogórka. W sumie jedno spostrzeżenie. Rzeczywiście jak się przyjeżdża do Japonii, to się bardzo skupiasz na jedzeniu. Mamy takie wrażenie, przynajmniej my. No, bo to jest takie zupełnie inne i bardzo chcę próbować tych wszystkich rzeczy, bo jak nie teraz, no to nigdy nie. Byliśmy właśnie w świątyni. Takie ogrody zen i tam panowie z miotłą biegają i robią. Zieleń była wow, saturation plus 100. Jest cudownie. Jestem rozgoraszona, ale jest mi trochę chłodno. Już drugi raz widzieliśmy takiego ogromnego, pięknego motyla. Zrobiliśmy sobie godzinny spacer do, jak się okazało, turbo turystycznego miejsca w Kyoto. Wszyscy latali w kimonach. Tłum ludzi. Ale no rozumiem dlaczego, bo było tam naprawdę starojapońsko, ruchliwie, fajnie. Przyszliśmy sobie do sklepu zjeść coś. Jadłam owoce morza i trochę warzyw w tempurze z ryżem. Można tutaj siąść w sklepie zjeść. Jest stół. I jest mikrofala i wszystko, wrzątek. Także można sobie zrobić. Znaczy, no, właśnie wszystko jest. Pojechaliśmy sobie do tego parku tych oto bram. Oj, ZW, trzeba to nagrać. Nie mogę. Możesz sprawdzić moim. No, bardzo dużo turystów i wszyscy robią zdjęcia, wszędzie trzeba czekać. No po prostu tłumy, dzikie tłumy. No i idąc było drogowskaz w jedną i w drugą stronę. Dobra, idziemy. No i po prostu wow. I okazało się, że to jest hiking na górę. Beware of boars and monkeys. I tu wszędzie są kapliczki. Na początku szliśmy przez las bambusowy, a potem nagle, no zobaczcie na to. Potem nagle wyszliśmy i cały las, a my już naprawdę idziemy tak z godzinę. Było pełne wzgórze tych kapliczek, i tu prawie nie ma ludzi. Teraz akurat się pojawili, bo już prawie zleźliśmy na dół, ale gdybyśmy wiedzieli, że to jest hike na górę, był trochę męczący, nie poszlibyśmy. Ale to był najlepszy hike, niespodzianka. No, znaleźliśmy miejsce z... chwileczkę. To się nazywa teppanyaki. I teppanyaki to jest taka płyta z blachy nagrzana, na której smażą różne rzeczy. W tej restauracji robili głównie okonomiyaki i inne wariacje tego. No a to było na liście moich rzeczy do spróbowania. Po jednej stronie ludzie siedzieli ze zdjętymi butami i siedzieli sobie na matach przy małym stoliczku, co było mega fajne i nie widziałam jeszcze czegoś takiego tu w restauracji, więc mi się wydaje, że to była naprawdę taka dość lokalna miejscówka. 4,9 miało w ogóle na Mapsach. Dzień dobry. Dzisiaj wstaliśmy, spakowaliśmy się, uciekliśmy z hotelu. Poszliśmy do centrum na kawę i zostawić nasze walizki w lokerze. Jesteśmy pod Kyoto. I tutaj mamy las bambusowy. Byliśmy dzisiaj w lesie bambusa i w ogrodzie. I u małp. Postanowiliśmy zapłacić za wejście do takiego parku. No i pięknie tam było. I tam był automat z różnymi herbatami za darmo. Okej, zapłaciliśmy za wejście do ogrodu, które było dosyć drogie, ale przeczytałam online, że można mieć za darmo napoje. Tutaj jest instrukcja w ogóle. Mieliśmy coś, co nie pamiętam nazwy. Tutaj pokazuję. I to jest sfermentowane coś tam. To było zaskakująco, smakowało zupełnie nie tak, jak się można wyobrazić. Było bardzo słodkie jakoś. Spodziewałem się, że będzie kwaśne, ale było mega słodkie. A tak smakowało może trochę podobnie do Sprite'a. Musimy iść do parku małp i po drodze mijało się taki kanion z rzeką i piękny widok i wszędzie po rzece pływali ludzie. I Alex stwierdził, że
let's go na łódkę, let's go na łódkę. Ja powiedziałam, że nie, szkoda kasy, trochę się cykam. Potem dokończę. Postanowiliśmy iść na tę łódkę. Ja się trochę bałam, bo mieliśmy ze sobą wszystkie nasze rzeczy oczywiście. I byłam przerażona, że przekręcimy się i wpadniemy do tej rzeki i stracimy cały nasz dobytek, paszporty, telefony i ja się bałam, ale okazało się, że ta łódka wcale nie była taka droga, więc postanowiłam zrobić to. I Alex wiosłował i popłynęliśmy w tej z powrotem, tam aż do zakazu. No i było pięknie, ja na szczęście miałam ze sobą parasolkę. Przepłynęliśmy sobie, było przepięknie. I potem wróciliśmy na brzeg i od razu przeszliśmy do Małpiego Gaju. Alex tak śmiesznie zauważył, że to jest takie odwrócone zoo, bo my wchodziliśmy do takiego budynku, gdzie były okna z kratami i tak jakby my byliśmy w tym budynku za kratkami, a małpy sobie wolno biegały, więc faktycznie takie trochę odwrócone zoo. Tam trzeba było też się wspiąć. Już nogi nam nie dawały trochę rady, bo no, to jest kolejny dzień wspinaczki, męczarni. Ale wleźliśmy, zleźliśmy i poszliśmy zjeść sobie w 7-Eleven. Jesteśmy w takim sklepie. To są chyba rzeczy używane. I tu w ogóle nie ma sprzedawcy. Akurat jest promocja, w sensie wyprzedaż, że wszystko jest za 1000 jenów. A jest pudełko i jest, że proszę wrzucić 1000 jenów do pudełka za rzecz. No i wróciliśmy sobie do Kyoto, odebraliśmy bagaże i zaczęliśmy jechać do Osaki. I było to w sumie bardzo łatwa podróż, jak w sumie wszystkie nasze podróże w Japonii. Od centrum Kyoto do naszego hotelu trwało to może godzinę 10 minut. Przyjechaliśmy do naszego hotelu. Tutaj pokazuję hotel. Tutaj elegancko, proszę, cenzura. Śpimy na 2 osobnych łóżkach jak Żydzi. A tutaj jest Moi you have a wonderful day.